Szczegółowa analiza nowego dodatku Razem Raźniej do The Sims 4. Hej rybeńki, to Aqua, witam Was w kolejnej analizie zwiastuna na moim kanale. Jak sami wiecie, zawsze rozbieram klipy od twórców na części pierwsze, tak aby wyciągnąć najważniejsze albo ukryte informacje. Tak również będzie i tym razem, bo 2 lutego otrzymaliśmy zwiastun najnowszego dodatku. Pojawiły się również informacje na stronie głównej EA, więc standardowo zapraszam Was na kawusię lub herbatkę, bo troszkę tego będzie. Na samym początku zobaczymy sobie zwiastun, a później oczywiście streszczę Wam inne materiały, jak zdjęcia i opisy ze strony EA. Zwiastun ogólnie trwa 2 minuty, więc będę leciała dosłownie z ujęcia na ujęcie, aby Wam to wszystko rozświetlić. Ogólnie niektóre ujęcia wyglądają, jakby były nagrywane kamerą z ręki jakiegoś Sima, ale możliwe, że to tylko jest taka, wiecie, forma prezentacji. Na pierwszym ujęciu widać mojego Sima jadącego na rowerku i najprawdopodobniej rodziców lub innych członków rodziny, którzy kibicują jego popisom. Ciężko stwierdzić dokładnie, w jakim jesteśmy miejscu, bo znajdujemy się gdzieś na ścieżce spacerowej i najprawdopodobniej te kolorowe domki, które mamy w tle, są raczej makietą. W następnym ujęciu przechodzimy do pokoju dziecięcego i tu w sumie ciężko stwierdzić, które obiekty w darmowej aktualizacji dojdą, a które faktycznie pojawią się tylko w tym dodatku. Mówię tak, ponieważ niektóre obiekty wyglądają naprawdę podobnie do tych, które mogliśmy zobaczyć już na zwiastunie zapowiadającym nową grupę wiekową, czyli niemowlaki. Ogólnie na chwilę obecną nie mamy przewijaka i łóżeczka, no ale jeżeli chodzi o inne obiekty, to myślę, że w dodatku pojawi się na pewno papierowy jednorożec, mała lampka, nowe zasłonki, jakaś półka ozdobna z akcesoriami dla dzieci, fotel, naklejka naścienna w kształcie drzewa z sowami, kosz z zabawkami, wieszak z ręcznikami, kosze do przechowywania rzeczy na stojaku, fotografie i nowe ubrania dla dorosłych simów, jak i również dla tych młodszych. Wracając do tematu jednorożca, zaznaczam, że to w sumie może być leciutkie odniesienie do koni, które może kiedyś faktycznie dojdą do gry pod postacią nowego dodatku, ewentualnie pakietu rozgrywki. Kochani, tego nie wiem, ale to są tylko i wyłącznie moje spekulacje, które może gdzieś tam się faktycznie będą z tym pokrywać. Kolejne przejście i ukazują nam się 2 dorosłe osoby, najprawdopodobniej są to emeryci siedzący przy jednym stole z dzieckiem. Możliwe, że jest to biblioteka, ewentualnie jakieś inne publiczne miejsce do tego typu zabaw. Na stole leżą rozsypane puzzle, które cała trójka próbuje ułożyć. I kochani, uwaga, na układanym obrazku znajduje się brązowy koń. Czyż to nie cudowne? Bo to już jest drugie odniesienie do tematu koni w sumie, więc może faktycznie coś z tego wyniknie. Ewentualnie twórcy się naprawdę z nami mocno droczą. No ale przejdźmy dalej, bo bohaterowie mają na sobie oczywiście nowe ubrania, a dziewczynce dodatkowo brakuje zęba. Od razu Wam podpowiem, że w dalszej części zwiastuna przekonamy się, co z tymi zębami jest dalej, ale oczywiście do tego przejdę później. Starszy Sim po prawej stronie jest podirytowany, rozwalił obrazek, a to może świadczyć na przykład o nowych cechach. Kto wie, może do gry dojdą jakieś cechy dla emerytów, jak chociażby, nie wiem, niecierpliwy albo zrzędliwy. Tego nie wiem, też to nie zostało nigdzie oficjalnie powiedziane, to są tylko i wyłącznie moje domysły, ale wiadomo, czasami się takie domysły sprawdzają. Warto też jeszcze zwrócić uwagę na nowe obiekty, typu stoły, krzesła, regały z książkami, rośliny na szerokich parapetach, no i przepiękne, wielkie okna. Następne ujęcie to coś, co wzbudza bardzo dużo mojej ciekawości, bo nie do końca wiem, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Przed nami stoi grupka 3 simów, możliwe, że są rodziną lub tylko przyjaciółmi, a za nimi pojawia się budynek, który wygląda jak kino. I niestety, ale nie wiadomo, czy jest to nowa aktywna parcela, czy tylko makieta budynku. Mi osobiście to wygląda na zwykłe kino, które jest faktycznie makietowe i które będzie tylko i wyłącznie króliczą norą, ale mam naprawdę nadzieję i łudzę się mocno, że twórcy po prostu przygotowali dla nas naprawdę jakąś fajną, aktywną parcelę, którą będziemy mogli sobie sami tworzyć. Na następnym ujęciu mamy uroczą bitwę na poduszki. I tu możemy zauważyć, że to wszystko odbywa się na śpiworze. Dodatkowo Sim po prawej stronie śpi w takim śpiworze na ziemi, a to oznacza, że dochodzi nam do gry coś, co może zachęcać naszych Simów do wycieczek w terenie. Swoją drogą uważam, że takie śpiwory powinny się już dawno temu pojawić, na przykład w pakiecie rozgrywki Ucieczka w plener, no ale jak widać, na to wszystko był inny pomysł. W tle możemy też zauważyć znowu kilka nowych obiektów. Łóżko piętrowe, regał na książki, dekoracje, lampę sufitową, miarkę do odmierzania wzrostu, ale najprawdopodobniej będzie to tylko naklejka naścienna. Obok mamy biurko, kolejną półkę z taksówką na tle gór. I wy już pewnie wiecie, że ja w tej taksówce dopatruję się jakiś aut w grze. Wiecie jak jest. Dalej mamy niemowlaka siedzącego w foteliku, który jest uroczo karmiony przez dorosłą Simkę. Ja na to mówię metoda samolocika. Tu również znajdziemy nowe obiekty. Obrazy, roślinka, kanapa, szafa, dekoracje, wszystko jest. Z góry chciałam Wam powiedzieć, kochani, że jeżeli pomijam jakiś obiekt, to może on występować już w grze podstawowej, więc z mojej strony jest to po prostu specjalne działanie. To nie jest tak, że pomijam coś, bo czegoś nie widzę. Uwierzcie mi, że naprawdę miałam czas, żeby się przygotować do tej prezentacji, także spokojnie, wszystko jest na swoim miejscu. No ale lecimy dalej. Pojawia się urocza interakcja pomiędzy małym dzieckiem a niemowlakiem. Widać wyraźnie, że starsze dziecko próbuje się wygłupiać i zabawnie wydmuchuje powietrze w brzuszek maluszka. Niektóre obiekty się powtarzają z poprzednich ujęć, ale dochodzi chociażby własnoręcznie wykonana papierowa rakieta postawiona na książkach i odwróconych wiatrach.
wiadrach. Możliwe, że skrzynia na zabawki również dojdzie i obiekty dekoracyjne jak kolorowanki, bidon oraz dywan i mata, na której leży niemowlak. Kolejna scena pokazuje nam zapowiadaną rodzinę Michaelsonów, którzy spędzają wesoło czas przy miejskich fontannach. Mają na sobie nowe ubrania oraz fryzury. W tle widać miasto, które obawiam się, że jest tylko makietą, ale muszę przyznać, że budynek po lewej stronie wygląda naprawdę obiecująco i fajnie by było, gdyby pojawiły się mieszkania. Ja już z góry mogę wam powiedzieć, że wątpię, aby te mieszkania się faktycznie pojawiły, ale nie chcę tracić nadziei do samego końca, bo jednak w zwiastunie Życie Eko mieszkania się nie pojawiły oficjalnie na tych zapowiedziach, a występowały. Także to mi daje faktycznie nadzieję, że może gdzieś tam to mieszkanie chociaż jedno pojawi się w tym mieście. No ale zobaczymy, bo tak jak mówię, różnie bywa. Kolejna rzecz, którą mamy na zwiastunie, to ujawnienie oficjalnej nazwy Growing Together, a spolszczona nazwa dodatku brzmi Razem Raźniej. Znowu oczywiście mamy pełno nowych obiektów, ubrania, dekoracje, meble kuchenne, niewielki stolik z lampką, koziołek chyba do siedzenia, dywan, stolik jeden w jadalni, a drugi stolik mniejszy kawowy, więcej oczywiście roślin i zabawek dla dzieci. No i oczywiście nie możemy pominąć tego wielkiego obiektu na środku, czyli maty, na której bawi się maluszek wraz z mamą. Kolejna scena i już widzimy, że do gry chyba dojdzie kolejny gnom. Dojdą też oczywiście rośliny, chyba kolumny, no i przede wszystkim nauka jazdy na rowerze, czyli coś, co pojawiło się na samym początku i oczywiście świadczy to o tym, że dzieciaki będą mogły w końcu usiąść na ten rower i pojechać. Tu również jestem tego zdania, że takie coś powinno się pojawić kilka lat temu, gdy dochodził dodatek Uniwersytet. Mamy tu również nową pozę radości pomiędzy synkiem a ojcem, a przy okazji możemy sobie podejrzeć z bliska, że na plecach dorosłego Sima jest maluszek w zamontowanym nosidełku. Także kochani, żarty się skończyły. Dzieciaki faktycznie będą z nami wszędzie chodzić. Przynajmniej będą mogły wszędzie chodzić. Z powrotem wracamy do pomieszczenia, gdzie spędza czas rodzina Michaelsonów i w tle mamy kolejny nowy regał z różnymi dekoracjami, dwie lampy, kojec dla maluszka i tak dalej. Synek robi psikusa i za pomocą pęknięcia balona budzi ojca ze snu, czyli coś w stylu nowego psikusa nam dochodzi. Nowe ujęcie też ukazuje zmianę pieluszki maluszka na przewijaku oczywiście oraz nowe elementy jak naklejki w chmurki oraz półki naścienne z książeczkami. Przewijanie nie obeszło się bez małej wpadki, bo coś ochlapało dorosłego Sima. No i oczywiście wróćmy do tematu zębów, bo na następnym ujęciu małe dziecko wyrywa sobie samo przedniego zęba i zębek zamigotał, a to oznacza, że najprawdopodobniej będziemy mogli go spieniężyć. Powiedzmy, że wróżki zębuszki. Ponownie jesteśmy przeniesieni na podgląd zdjęć i tu ponownie mamy jednorożce. No ale wiadomo, ja już powiedziałam, twórcy się mogą z nami droczyć. Tak czy siak, oprócz tego cudownego obrazka mamy jeszcze naklejkę z zębuszką, tak oczywiście mówiąc potocznie. Plakat również z zębową wróżką się pojawia oraz coś, co wygląda na w sumie dyplom. Tak sobie pomyślałam, że to może być coś w stylu pamiątki. Załóżmy, że nasi Simowie zgubią wszystkie zęby, to na przykład dostają taki dyplom. Ewentualnie to może być tylko zwykła dekoracja, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy to się odnosi do faktycznie dentysty, kariery czy czegoś innego. Pojawiają się również urocze tęczowe akcenty i coś w stylu pamiątki z odbitymi rączkami. Przed nami moje ulubione ujęcie, a mianowicie budowa domku na drzewie. W międzyczasie możemy zauważyć, że niemowlę bawi się na specjalnej macie do tego przeznaczonej, a to może też oznaczać, że ten obiekt będzie można pakować chociażby do simowego wyposażenia. No ale kochani, też oczywiście pewności nie mamy. Wybudowany domek na drzewie wygląda bardzo atrakcyjnie. Widać, że składa się z dwóch dużych drzew oraz oprócz wielkiego pomieszczenia zawiera również drabinę i zjeżdżalnię. W tym miejscu Simowie będą mogli się dosłownie bawić całą rodziną. Warto też dodać, że ten domek będzie zawierać rurę do zjeżdżania, także naprawdę ten domek jest wielofunkcyjny. Na następnym ujęciu możemy zobaczyć przystań z łódkami oraz słynny most. Oczywiście wszystko najprawdopodobniej jest makietą i tylko tłem. Widzimy tu Sima, który pociesza drugiego Sima, który najprawdopodobniej stracił pracę. Ewentualnie nie radzi sobie w życiu, o czym może świadczyć bałagan po lewej stronie. Wydaje mi się, że jest to coś, co może świadczyć nawet o nowych cechach, ale o tym oczywiście przekonamy się później. Jedno jest pewne, za dwójką Simów stoi piękne, kolorowe pianino, wiszą plakaty oraz nad ich głowami wisi naprawdę duża, piękna, nowoczesna, sufitowa lampa. Do gry dojdzie nowy rodzaj przyjęcia, a dokładnie tak zwane baby shower, czyli wyjątkowe przyjęcie z prezentami dla przyszłej mamy. Na pierwszym planie Simka w ciąży właśnie otrzymuje taki prezent od swojego gościa, a w tle inne Simki sypią konfetti i świętują. Ciekawym elementem są też dwie armatki, z których dosłownie wysypuje się konfetti i w sumie ciekawe, czy coś będzie miało to wspólnego z płcią dziecka. Fajnie by było w sumie. No ale wiadomo, kochani, nie wszystko faktycznie jest przekładane na grę. Kolejne ujęcia i jeszcze więcej ubrań, jeszcze więcej elementów dekoracyjnych i również mamy nowe fryzury, ale też pojawia się przebarwienie na skórze Simki, które może odwzorowywać bielactwo. Na drewnianym moście mamy przechadzających się seniorów i możemy przypuszczać, że jest to coś w stylu zorganizowanej grupowej wycieczki. Kto wie, może dojdzie jakiś nowy rodzaj aktywności sportowej, w której będą mogli seniorzy brać udział, no i przy okazji dzieciaki pod ich okiem. Płacz małego dziecka w następnej scenie zwiastuje przybycie do domu dziadków.
simów. I co jest bardzo ciekawe, to starszy sim trzyma w rękach walizkę, czyli najprawdopodobniej nasza rodzina będzie mogła nas odwiedzać, a kto wie, może będą to pewnego rodzaju przeprowadzki. Widać ogólnie, że dziadkowie się w tym domu naszym simowym zadomowili, a przy okazji ich walizka została otwarta. No i też od razu przystąpili do pomocy. Babcia przy dziecku, a dziadek przy naczyniach. Tu jeszcze możemy zauważyć, że nasi młodzi rodzice ucinają sobie drzemkę. Simka standardowo należąco na kanapie, a dorosły sim na bujanym fotelu. Kolejna interakcja, w tym i poza, jest pokazana pomiędzy starszym bratem a młodszą siostrą. Jest to pocałunek w czółko i trzeba przyznać, że jest to mega rozczulające, bo widać naprawdę fajną więź pomiędzy tymi simami. Simowie znajdują się najprawdopodobniej w jakiejś przestrzeni publicznej, ewentualnie w ogrodzie jakiegoś ośrodka. Znowu przychodzi mi na myśl ośrodek spokojnej starości, ale nie jestem tego pewna. Na tyłach widać budynek, który ma takie trochę szpitalne drzwi i taki dziwny plakat jakby starszej osoby trzymającej dziecko za rękę, a może to w sumie jest jakiś żłobek? No nie wiem, kochani, ale znowu myślę, że to będzie królicza nora. Tak czy siak całość wygląda troszkę jak małe przyjęcie rodzinne i pojawia się tutaj stół z jedzeniem. Mamy też gry towarzyskie jak Scrabble i ogólnie panuje tu bardzo rodzinna i przyjacielska atmosfera. Dziadek wręcza cukierka wnuczkowi, dzieci bawią się wspólnie przy muzyce, dorosły sim uczy emeryta obsługi telefonu i na koniec małe dziecko kopie swoją opiekunkę albo mamę w nogę. Auć. Ogólnie dodatek jest już dostępny do kupienia, ale tylko w przedsprzedaży. To znaczy, że możemy go już opłacić. Będzie on ukryty w naszej cyfrowej bibliotece z grami. A aktywny będzie niestety, ale dopiero oficjalnie w dniu premiery dla wszystkich, czyli 16 marca. Czyli w sumie 2 dni po premierze aktualizacji z niemowlakami, bo przypominam, aktualizacja z niemowlakami będzie 14 marca. I kochani, powiem wam tak, oby te niemowlaki działały, bo naprawdę duża część tego zwiastuna opiera się właśnie na niemowlakach i w ogóle bardzo duża część tego dodatku, także no powiem wam szczerze, że byłoby naprawdę nieśmiesznie w momencie, kiedy faktycznie te niemowlaki by się w grze nie przyjęły i coś by się z nimi niedobrego działo. W każdym razie wróćmy jeszcze do 3 bonusowych obiektów, bo mamy tutaj huśtawkę ze światełkami i doniczkami, zjeżdżalnię dla małych dzieci oraz nosidełko dla niemowlaków. Te 3 obiekty możemy odblokować tylko gdy zakupimy dodatek do dnia 27 kwietnia. Wtedy te obiekty zostaną nam przydzielone automatycznie wraz z całą zawartością dodatku, oczywiście w dniu premiery. A gdy minie 27 kwietnia, to niestety, ale otrzymanie tych obiektów będzie już niemożliwe. Ach, ten marketing. No niestety, coś za coś. Jeśli chodzi o zwiastun, to już wszystko, ale teraz streszczę wam kilka nowych informacji ze strony głównej EA, a w międzyczasie oczywiście zachęcam was do subskrypcji z zostawienia mi łapki w górze, a jeśli chcecie oczywiście wspomóc rozwój mojego kanału, to zapraszam was, kochani, do zakładki Wesprzyj, bo tam możecie odblokować uroczą niebieską rybkę. Tak jak wspomniałam wcześniej, na stronie EA pojawiło się kilka informacji, których nie umieszczono w zwiastunie, bo w sumie ciężko by to było zrobić w praktyce, skoro to teoria. Na samym początku omówimy sobie oczywiście otoczenie. Nazwa miasta to San Sequoia i jest to tętniąca życiem miejscowość położona nad zatoką oceanu, która dawniej była wioską rybacką. Miasto będzie posiadać tylko 3 dzielnice. Kotwicowe wybrzeże, ogrody Gilberta oraz spokojne tereny mieszkalne, czyli wzgórza Hopewell. W nadbrzeżnej miejscowości przeważać będzie styl tradycyjny i styl rzemieślniczy. W tym mieście główna rodzina będzie miała na nazwisko Robles i jest uznawana za zamożnych simów. Głównym miejscem rodzinnych spacerów będzie park miejski, a simowie będą mogli odbywać wędrówki przyrodnicze szlakiem idącym wzdłuż brzegu jeziora Gilberta. Simowie mogą również podziwiać widoki, bawić się na placu zabaw, łowić ryby z dziadkami, obejrzeć film w odnowionym kinie na wybrzeżu, zjeść coś na molo, odwiedzić bibliotekę pełną książek dla dzieci, a także popluskać się w brodziku Wolberta. Jeśli chodzi o cechy główne dodatku, to życie simów będzie bardziej bogate, rodzinne aktywności, ale niektóre z nich pozostają dla nas ciągle niespodzianką. Pojawi się nowa miejscówka, czyli centrum rekreacji. Rodzinne relacje będą bardziej dynamiczne, a to oznacza, że wspólne zabawy mogą przeplatać się z drobnymi konfliktami. Dojdzie nowa funkcja zgodności towarzyskiej, to znaczy, że cechy osobowości simów będą oceniać, czy dany sim będzie ich przyjacielem lub wrogiem, więc dojdzie system preferencji, który będzie odpowiedzialny za dynamikę społeczną. Dojdą do gry również ważniejsze momenty dla simów i tak zwane momenty przełomowe, jak sukcesy czy porażki, a to najprawdopodobniej będzie miało wpływ na rozwijane cechy. Będziemy mogli odblokowywać i zmieniać cechy osobowości simów w trakcie ich życia. Ogólnym motywem przewodnim tego dodatku jest poznawanie siebie, wzmacnianie więzów rodzinnych oraz zdobywanie przyjaciół lub wrogów. Te czynniki zdecydowanie będą ewoluować w trakcie rozgrywki. Dojdą m.in. wydarzenia takie jak nocowanie i wspomniany już wcześniej baby shower, czyli bociankowe. Simowie będą się mierzyć z niespodziewanymi etapami życia, jak na przykład przezwyciężanie przeszkód w karierze, zwolnienie
zwolnienie z pracy, kryzys wieku średniego, wprowadzanie się rodziny i wiele więcej. Wsparcie rodzinne, dorastanie i przeżywanie ważnych etapów będzie miało wpływ na rozwój naszych simów. Drzewo genealogiczne będzie odzwierciedlało bardziej złożone relacje rodzinne, więc kto wie, może dojdzie coś takiego jak wujek, ciocia, kuzyn, nie wiem, ale tak sobie oczywiście tylko przypuszczam. Jeżeli chodzi o niemowlęta, to te, które otrzymamy w darmowej aktualizacji, omówiłam już w poprzednim materiale, więc zapraszam Was do nadrobienia tego. Oczywiście link macie przypięty w komentarzu, ale też będziecie mieli film bezpośrednio po zakończeniu tego odcinka. Tutaj się po prostu nie chcę niepotrzebnie powtarzać, tam wszystko, co miałam powiedzieć, powiedziałam. Natomiast pojawiło się kilka nowych informacji, myślę, że dość ciekawych, bo na przykład będziemy mogli zaadoptować niemowlę, a to w sumie całkiem ciekawa sprawa. Będziemy mogli również podziwiać, jak noworodek staje się niemowlęciem, będziemy mogli zmieniać mu pieluszki i usypiać go. Opiekunowie zyskają nowe możliwości zabawy z niemowlakami dzięki przewijakowi i macie edukacyjnej. Opieka nad niemowlakiem będzie tak wymagająca, że simowie będą się mierzyć z nią jak w sumie w prawdziwym życiu. Czyli będzie dochodzić do sytuacji, że simowie będą mieli mało czasu i siły na spełnienie swoich własnych potrzeb. Niemowlęta dostaną aż 18 dziwactw do odblokowania, a każdy z nich będzie miało ich łącznie po 3. Przykłady dziwactw to nie potrzebuje smoczka, ranny ptaszek, zabawa jedzeniem, często maczkawkę, wzdęcia, zdrowy apetyt, tulony śpioch, radosna plujka, wychodek na świeżym powietrzu, agresywne zachowanie, wybredność w jedzeniu, gwiazdka estrady, uwielbia wodę, nie cierpi się kłaść, uwielbia noszenie i wiele, wiele więcej. Przejdźmy teraz do seniorów i przewidywane atrakcje dla nich to spacery po parku, układanie puzli w ośrodku rekreacyjnym lub pełnienie roli opiekuna pudełka z rodzinnymi pamiątkami. Seniorzy mogą udzielać życiowych nauk, mogą wspominać także stare dobre czasy i przemycać przekąski. Mogą mieć nawet ulubione wnuczęta, co myślę, że jest bardzo ciekawe, czyli mamy tutaj element faworyzowania. Przechodzimy teraz do dzieci. Nowe etapy wraz z wprowadzonym dodatkiem zapewniają więcej sposobów na wychowanie dzieci, czyli naszych simów. Etapy życia jak małe dzieci i dzieci zostaną w taki sposób rozwinięte, aby nadać im większej głębi. Etapy rozwoju będą również podkreślać dorastanie, tak aby dzieciaki mogły zdobywać nowe umiejętności i eksplorować świat. Dodatkowo dzieciaki otrzymają 4 nowe aspiracje. Gwiazda piżama party, ciało i umysł, guru frajdy oraz kreatywny geniusz. Obiekty, które są stworzone z myślą o dzieciach, oczywiście w celu zapewnienia im atrakcji, to domek na drzewie, brodzik, śpiwór, piżama party, bransoletki przyjaźni i wiele, wiele innych. No i jeszcze zostają wspomniane wcześniej zęby. Dzieci będą mogły je gubić, także uwaga na to. Omówiliśmy to wszystko, to teraz chcę oczywiście sobie pozwolić na swoją własną opinię. No więc tak, generalnie dodatek wygląda bardzo przyjaźnie, bardzo ciepło i rodzinnie, ale wbrew pozorom, samym zwiastunem to oni nam tutaj za dużo nie pokazali. Dalej nie wiemy, jak będzie wyglądać miasto, ale faktycznie wiemy, czego możemy się tak troszkę mniej więcej spodziewać. Chciałabym już wiedzieć, czy w tym mieście możemy faktycznie spodziewać się jakiegoś nowego rodzaju parceli albo mieszkań. Czy kino będzie króliczą norą, czy może będzie jednak aktywną parcelą, czy coś innego dojdzie? Kurczę, tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Niby dostarczyli nam dużo informacji, a jednak nie ma tych takich informacji najważniejszych, które gdzieś tam zawsze stawią na pierwszym miejscu. Jestem też ciekawa, czy faktycznie pojawi się na przykład nowa śmierć, ewentualnie nowy rodzaj bara, czy dostaniemy nową karierę, ewentualnie jakieś nowe umiejętności. Fajnie by było, gdyby faktycznie się coś takiego i tutaj pojawiło, nawet w takiej rodzinnej, wiecie, rozgrywce. Mam też pewnego rodzaju obawy, że oprócz parku, placu zabaw, nie będzie takiego, wiecie, mocniejszego miejsca na mapie, które byłoby naprawdę takim mocnym miejscem rekreacyjnym. Obawiam się, że znowu będziemy się kręcić wokół po prostu troszkę już ogranych, nudnawych dzielnic mieszkalnych, no ale mogę się mylić, może faktycznie coś tam nas zaskoczy. Ogólnie całość wygląda bardzo zachęcająco i nawet mnie to przekonało, żeby w końcu pobawić się w taką standardową rodzinkę z, wiecie, z dziećmi i dziadkami. Kto wie, nawet może i mi się spodoba, gdzie ja naprawdę nie jestem fanką rodzinnych rozgrywek, ale no, powiedziałam, kto wie, no różnie bywa. Teraz, kochani, ogólnie jestem ciekawa bardzo waszego zdania. Co wy o tym dodatku myślicie? Czy jesteście w ogóle nim zainteresowani? Czy może większość rzeczy was po prostu rozczarowała? A może mieliście na to po prostu inne oczekiwania? Bo ja wam powiem szczerze, że miałam inne oczekiwania i one się troszeczkę minęły z tym, co sobie gdzieś tam zaplanowałam. Nawet nie ma latarni. Ci, co oczywiście oglądają moje analizy, to będą wiedzieli, o co chodzi. Kochani, sekcja komentarzy jest dla was, a ja wam pięknie dziękuję za uwagę. Dziękuję również moim wspierającym za cały wkład w rozwój mojego kanału. Was również do tego zachęcam. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa.